Cześć, siemano. Tym razem zapraszam na prezentację zasilacza Forteon Vita GM. 1000 W, natomiast Vita GM to jest jakby seria zasilaczy od Forteona. Fakt, że nie jestem pewien, czy te słabsze mają już wsparcie dla ATX 3.1. Ten w każdym bądź razie ma i ma już standardowo przewód PCI Express 12V2x6. To ten, który się pali w nowych RTX-ach. No i jest, tak jak wspomniałem, to 1000 W bestyjka, ponieważ będzie musiał zasilić sporą prądożerną kartę graficzną i jednocześnie wcale nie oszczędniejszy procesor. Także dzisiaj sobie go rozpakujemy i obejrzymy. Oczywiście subiektywnie podzielę się z Wami, co myślę o tym zasilaczu, o jego budowie. Jeśli chodzi o zapakowanie, no to folia jak folia. Nie oszukujmy się. Natomiast, kurczę, szczerze, waży. Ile? Nie wiem. Ogólnie mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach części komputerowe niby się mówi, że są badziewne i mało wytrzymałe, ale kurde, no ten zasilacz waży, myślę, 3 kg? Tak lekko? Jeśli nie więcej. Także kurde, no robi wrażenie, przynajmniej wagowo. Nie powiem, że nie. Oczywiście trzeba foliki przecinać, żeby jak zwierzę tego nie otworzyć. Tak, jak cywilizowany człowiek. Więc otwieramy jak cywilizowany człowiek. I co? Witają nas instrukcje. Na szczęście sam zasilacz jest mniejszy niż pudełko, bo jak zobaczyłem pudełko, to szczerze zacząłem się zastanawiać, czy zmieści mi się w obudowie. Bo pomyślałem sobie, no kurczę, trochę spory, ale to 1000 W, może są większe, ale nie. Jednak jest standardowych rozmiarów. Raczej tutaj nie doszukiwałbym się jakichś gigantycznych gabarytów, natomiast no kurczę, sam zasilacz jest ciężki. Ma wentylator w środku, nie wiem na ile to widać w kamerze, ten wentylator w środku jest całkiem potężny, natomiast jakiś plastik. Oczywiście full modularny, wszystkie kable możemy wypiąć, więc i wpinamy tylko te, których naprawdę potrzebujemy. Całkiem niezłe recenzje widziałem, że te zasilacze zbierają, do tego się na niego zdecydowałem. Do tego certyfikat 80+ Gold, wiadomo, do nie Platinum. Natomiast jak na to, co oferuje, no to te zasilacze chodzą tak w około 550 zł, mniej więcej do 600. Można je kupić, więc cena jest całkiem przyzwoita jak na 1000 W zasilacz. I z tego, co widziałem gdzieś na opakowaniu, to mamy 10 lat gwarancji. Nie w kij dmuchał. Aczkolwiek no jeszcze nie słyszałem, że komuś się zepsuł markowy zasilacz. Wiadomo, jeśli ktoś sobie kupi jakiś zasilacz z tak zwanej czarnej listy, no to pewnie może się to wydarzyć. Ale raczej przy tych lepszych zasilaczach raczej nie powinno być żadnych problemów. Ja osobiście miałem okazję w swoim życiu przemielić trochę tych zasilaczy. W swoim starym PC-cie mam EVGA supernową 650 W i żadnych problemów przez 7 czy prawie 8 lat. Jak składałem gdzieś tam po rodzinie znajomych, często brałem Thermaltake'a, niby w miarę niedrogi, w rozsądnej cenie bym powiedział, zasilacze i też żadnych problemów nigdy nie było, więc tak naprawdę no kwestia czego potrzebujecie. No mi zależało na tym, żeby był modularny, żeby nie pakować nie wiadomo ile kabli, tylko jak się teraz tak zastanawiam, to i tak wszystkie kable będę musiał piąć i wręcz zaczynam się trochę martwić, bo mam tu tylko dwa
gniazda 8 pin, a trzecie to już jest 12V 2x6. A ja będę potrzebował 3 8-pinowych wtyczek do mojej karty graficznej. Ale zaraz zobaczymy, co my tu mamy. Tutaj mamy... czy to jest mostek do płyty głównej, żeby jeśli będziemy chcieć chłodzenie wodne napełnić, to tak, to jest, żeby odpalić tylko i wyłącznie zasilanie. Na przykład jak wepniemy sobie blokopompkę, czy tam pompę do customowego chłodzenia wodnego, no to wpinamy sobie to w płytę główną i wtedy tym włącznikiem, który jest z tyłu na zasilaczu, możemy sobie odpalać, włączać i wyłączać po prostu zasilanie, co tak jakby przydaje się przede wszystkim przy napełnianiu chłodzenia wodnego, jeśli ktoś ma custom loopa. Tutaj potężna wiązka kabli i to, no mówiąc, mając na myśli potężną, to jest potężna. Widzę tutaj 24 piny do płyty głównej, dalej kable SATA, więc to raczej standard i druga potężna wiązka kabli. I nadal martwi mnie to. Szczerze, to muszę sobie to rozpakować, bo zaraz się okaże, że będzie dupa zbita, bo nie mam trzeciej wtyczki. Dobra, to jest ten słynny 12V 12V 6x2 płonący. Dalej 8 pin i 8 pin do karty graficznej. Dalej SATA. Znów karta graficzna. No i SATA. Ok. Więc zakładam, że ten jeden może mi robić za 2 na karcie graficznej. Z tego by wynikało. Trzeba to będzie za chwilę zweryfikować. Aczkolwiek tak jakby troszkę mnie to martwi. Mam nadzieję, że będzie to działać tak, jak ja to sobie wyobraziłem. No i dalej. Znów trzeciej SATA. 3 powinny być. No, tutaj mamy te SATy 3 z tyłu. Więc dalej powinniśmy mieć pewnie 2 razy 8 pin do CPU. To jest akurat 24 pin do płyty głównej. Tak, tu jest oznaczone, że ta strona idzie do zasilacza, ta strona idzie do płyty głównej. Ok, no i tak jakby 2 razy po 8 pin do procesora. No też do płyty głównej, natomiast jest to zasilanie procesora. Co ciekawe, obie strony są podpisane jako CPU. Więc nie ma znaczenia, że jedna strona powinna być do zasilacza, natomiast zakładam, że ta jest do zasilacza, gdzie jest cała kostka 8-pinowa, natomiast te dzielone idą do płyty głównej, no bo jak wiadomo, niektóre płyty główne nie mają 8-pinowych gniazd, tylko na przykład 4 piny. No i wtedy po prostu możemy sobie wpiąć tylko część tego kabla i tak jakby umożliwia nam to kompatybilność z większą ilością płyt głównych. Tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, no ten kabel całkiem elastyczny, aczkolwiek no tutaj ta część kabla jest totalnie sztywna ze względu na to, że no te kable płoną, ale ten ma tu, no tak, tu ma te dodatkowe chyba jakby konektory, które sprawdzają, czy wszystkie piny są właściwie wpięte, żeby kabel nie spłonął. Kurczę, no
Jest to wykonane solidnie. Powiem Wam, w ogóle te kable, choćby te do procesora, same te kable są dość ciężkie, więc jest tu no całkiem dobrze wykonane. Myślę całkiem jakościowo, tak przynajmniej w dotyku i powadze na pierwszy rzut oka. Wydaje mi się, że wykonane są nieźle. Tutaj ma jakieś odciski, ale myślę, że to nie powinno wpłynąć, to tylko sama obudowa, więc myślę, że nie powinno to wpływać w żaden sposób na działanie. Mówię, wykonanie na pierwszy rzut oka całkiem przyzwoite. Natomiast no też gdzieś tam nie jest to najniższa półka. Myślę, że można znaleźć 1000-watowy zasilacz taniej niż 550 zł. Natomiast też ja uważam, że lepiej, jeśli chodzi o zasilacz, to też lepiej nie oszczędzać, bo jeśli coś pójdzie w zasilaczu nie tak, no to może pójść dużo nie tak w reszcie komputera. Dobrze, jak zwykle była to moja subiektywna opinia. Szybki unboxing, chociaż nie wiem, czy taki szybki. Jest to tak naprawdę ostatni z filmów z unboxingu, który nagrywam. Już powinniśmy mieć cały sprzęt omówiony, więc ja biorę się za składanie i jeśli chcecie zobaczyć film ze składania oraz jakichś testów już poskładanego sprzętu, no to zapraszam do subskrypcji kanału. Oczywiście zostawcie łapy w górę, jak się podobało. Mam nadzieję, że tego typu filmy też niektórym pomogą i pozwolą odpowiedzieć na jakieś nurtujące ich pytania, no bo wiadomo, jeśli chodzi o cyferki, wykresy, no to na innych kanałach jest tego masa. Ja natomiast, jak cały czas powtarzam, chciałbym pokazywać ten sprzęt bardziej z ludzkiej strony, takiej praktycznej, jak to wygląda, niż de facto z tej marketingowej, gdzie producenci przerzucają się informacjami o cyferkach, parametrach i więcej, i mocniej i tak dalej, bo nie zawsze to tak do końca w praktyce wygląda, więc jeśli chcecie więcej takich filmów, no to tak jak mówię, zostańcie na kanale i do usłyszenia. Cześć, trzymajcie się.